Dziś zapraszamy Was na szczególną podróż wzdłuż Nilu. Zabierzemy Was do krainy słońca i zabytków sprzed tysięcy lat, do południowego Egiptu. Odwiedzimy najciekawsze miejsca położone między Asuanem a Luksorem. Potargujemy się na lokalnym suku. Zajrzymy do wnętrza grobowców w Dolinie Królów i opowiemy, jakie niespodzianki czekają na turystów podczas wycieczki zorganizowanej przez Biuro Podróży. Powiemy też o tym, jak wyglądały rejsy po Nilu dawniej, a jak wyglądają dzisiaj. Właśnie wypływamy z Asuanu. Jesteście gotowi? Ale póki co, po 4,5-godzinnym locie, lądujemy w Egipcie w Marsa Alam. Wykupujemy wizę w banku na lotnisku, odbieramy bagaż i po godzinnej podróży kwaterujemy się w jednym z hoteli nad Morzem Czerwonym. To czas na wypoczynek poprzedzający wyjazd na rejs, ale nie cel naszego wyjazdu. Wielki początek. O 3:15 w nocy jesteśmy już w autokarze i wyruszamy do Asuanu. Po drodze robimy 2 15-minutowe postoje na toaletę i kawę w miejscu z zawyżonymi cenami. Przemierzamy surowe przestrzenie pustyni arabskiej z licznymi skałami i kamieniami, by w końcu dotrzeć do zielonej, tętniącej życiem Doliny Nilu, niedaleko Luksoru. Stąd do Asuanu pozostało jeszcze 200 kilometrów. W mieście Esna przejeżdżamy na drugi brzeg Nilu, po moście nad śluzą i już dalej autostradą docieramy do samego Asuanu. W Asuanie pojawiamy się wczesnym popołudniem, po prawie 10 godzinach spędzonych w autokarze i od razu kierujemy się do przystani, by popłynąć do świątyni bogini Izydy na wyspie File. Tak naprawdę to nie płyniemy na File, tylko na wyspę o nazwie Agilkia. File znajduje się dziś pod wodą w wyniku budowy starej tamy asuańskiej, a kompleks świątynny z File został przeniesiony na wyspę, do której właśnie dopływamy. Świątynia Izydy pochodzi głównie z czasów ptolemejskich i rzymskich i była jednym z ostatnich funkcjonujących miejsc kultu wierzeń egipskich. Dziś zarówno ta świątynia, jak i Abu Simbel, które odwiedzimy jutro, należą do obiektów wpisanych na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO pod nazwą Zabytki Nubijskie. Po zakończonej wycieczce docieramy do miejsca cumowania naszego statku, Nile Carnival. Tylko na odcinku Luxor-Asuan po Nilu pływa ponad 300 statków. Przez kolejne 3 noce do naszej dyspozycji będziemy mieli wygodną kajutę z łazienką, z prysznicem oraz dużym oknem bez balkonu. Nie stanowi to jednak najmniejszego problemu i tak planujemy spędzać większość czasu na pokładzie, podziwiając widoki i chłonąc atmosferę rejsu. Tego samego dnia odwiedzamy jeszcze Wyspę Roślin, znaną również jako Wyspa Kitchenera, gdzie znajduje się ogród botaniczny. Na wyspę można popłynąć motorówką lub feluką.
Z wyspy od zachodniej strony widać, jak pustynia dochodzi bezpośrednio do brzegu Nilu. Wyróżnia się tu wzniesienie Kubet el-Hawa z ponad 100 grobów starożytnych dostojników i kapłanów. Z kolei po drugiej stronie rozpościera się malownicza panorama Assuanu, najbardziej na południe położonego spośród dużych miast Egiptu, przy pierwszej katarakcie Nilu, nieco na północ od zwrotnika Raka. Sama wyspa z takim ogromem egzotycznej zieleni i spokoju przyciąga mnóstwo lokalnych mieszkańców. Również na samym Nilu tętni życie. Po kolacji wyruszamy na Assuański Bazar, położony tuż obok dworca kolejowego. Ma on z 2 km długości. Czego tu nie ma? Od ubrań, pamiątek, biżuterii, po daktyle i egzotyczne przyprawy. Odwiedzamy sklepik, który przyciągnął nas zapachem i ferią kolorów. Od razu zostaliśmy poczęstowani karkade, napojem z kwiatów hibiskusa. Pije się go zarówno na ciepło, jak i na zimno. Czujemy obłędny zapach mięty, intrygują nas grzybki z melasy. Wszystko jest ciekawe. Spacerujemy po suku, towarzyszą nam odgłosy muezzina, nawołującego na modlitwę, i odgłosy miasta. Bez pośpiechu wracamy na statek promenadą wzdłuż Nilu. Kolejny dzień rozpoczyna się dla Tomka bardzo wcześnie, tuż po 2 rano. Celem tak wczesnego wyjazdu są świątynie w Abu Simbel, położonym około 40 km na północ od granicy z Sudanem. Warto pokonać odległość 300 km i dotrzeć na zachodni brzeg jeziora Nasera. Znajdują się tam 2 świątynie, które zostały pierwotnie wykute w zboczu góry w XIII wieku przed naszą erą, za panowania faraona Ramzesa II. Zostały one odkryte dopiero na początku XIX wieku. Przez wieki stały zasypane przez piaski pustyni. To, co widzicie, to sztuczne wzgórze, w którym umieszczono świątynię Abu Simbel. Dlaczego? Kiedy wybudowano wysoką tamę assuańską, o której opowiemy za chwilę, powstał sztuczny zbiornik zwany jeziorem Nasera i w latach 60. XX wieku cały kompleks został przeniesiony o około 65 metrów wyżej i 200 metrów dalej. W ten sposób uratowano go przed zalaniem. Kierownikiem prac był z ramienia UNESCO polski archeolog Kazimierz Michałowski. W 1979 roku świątynie zostały wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Oto wielka świątynia Ramzesa II. Jej wejścia strzegą 4 olbrzymie posągi tego faraona o wysokości 21 metrów, podpierające ścianę fasady, świadczące o potędze króla. U jego stóp widoczne są mniejsze postacie jego żony Nefertari oraz dzieci. Wykonane wewnątrz pierwszej sali dekoracje to reliefy upamiętniające walki Ramzesa II w bitwie pod Kadesz.
warto zatrzymać się tu na dłuższą chwilę i odkrywać kolejne pomieszczenia. Tuż obok stoi mała świątynia, którą Ramzes Wielki wybudował na cześć swojej żony Nefertari. Poświęcona została bogini miłości i piękna Hathor. Fasadę tej świątyni zdobi 6 posągów o wysokości 10 metrów. 2 posągi królowej usytuowane są pomiędzy 4 innymi przedstawiającymi Ramzesa II. Również we wnętrzu tej świątyni warto przyjrzeć się pięknym reliefom i zajrzeć także do mniejszych pomieszczeń. Kiedy Tomek uczestniczy w wycieczce fakultatywnej do Abu Simbel, spędzam wolny czas na statku, by cieszyć się nieśpiesznym porankiem i ciszą. Ponownie spotykamy się tuż przed zwiedzaniem Tamy Asuańskiej. Istnieją 2 tamy. Stara, wybudowana na przełomie XIX i XX wieku, która okazała się niewystarczająca, i wysoka, zwana też Wielką, położona 6 km w górę Nilu. Budowana była przez całe lata 60. XX wieku. W wyniku jej budowy powstało jezioro Nasera o długości aż 500 km. Tama pozwoliła na uregulowanie poziomu Nilu, na zapobieganie powodziom i okresom suszy, ale jednocześnie spowodowała ewakuację ludności z tych terenów, a pola rolników przestały być użyźniane w naturalny sposób. W efekcie rolnicy muszą stosować duże ilości nawozów sztucznych. Zanim wyruszymy w rejs, odwiedzamy jeszcze typowe miejsce stworzone do wyciągania pieniędzy od turystów, położone prawie zawsze z dala od innych ciekawych miejsc. Tutaj sprzedawano oleje tłoczone na zimno oraz olejki perfumowane. W naszym przypadku jedyną korzyścią z tej niemal godzinnej wizyty było to zdjęcie. Selfiak. No i wreszcie o 14:30 ruszamy w dół Nilu, w nasz upragniony rejs. Ekscytacja, prawdziwa radość to uczucia, które nam towarzyszą w tym momencie. Wiatr we włosach, wspaniałe widoki i bardzo przyjemna rutyna na statku, filiżanka kawy lub herbaty podawana z ciastkiem o zachodzie słońca o tej porze roku. Właśnie dopływamy do Komombo. Jest 17:30. Zewsząd słychać nawoływanie muezzinów na wieczorną modlitwę, a my wyruszamy na zwiedzanie świątyni w Komombo. Została ona wzniesiona w okresie panowania dynastii Ptolemeuszy, a w czasach rzymskich rozbudowana. Spośród innych świątyń wyróżnia ją dualizm architektoniczny. Podzielona jest wzdłuż głównej osi na 2 odrębne części, poświęcone 2 oddzielnym bóstwom: Sobkowi, bogu krokodylowi, bogu płodności, oraz sokołogłowemu Haroerisowi, czyli Horusowi Starszemu. Stąd są tu 2 identyczne wejścia. Zapoznajemy się z nilometrem. Zaglądamy również do muzeum z mumiami krokodyli. Przeciętnie mają one po 2 metry długości, ale rekordzista osiągnął ponad 4 metry. Minusem takiego zwiedzania są tłumy turystów. Wynika to z tego, że statki w podobnych godzinach docierają do tych samych miejsc.
Zwracamy przy okazji uwagę na ceny biletów wstępu. Turyści zagraniczni płacą 450 funtów egipskich, czyli niemal 9 euro za bilet, a Egipcjanie 40 funtów, czyli 70 eurocentów. Gdyby zwiedzanie zabytków w Polsce było takie tanie dla naszych rodaków, można tylko pomarzyć. Wracamy na statek i z małą przerwą na kolację zostajemy na górnym pokładzie do późnych godzin nocnych. To jedyna noc, kiedy statek płynie. Płynie do celu naszej porannej wycieczki, do Edfu. Kolejny dzień i kolejna wczesna pobudka. Podróż autokarem ze statku cumującego w Edfu do świątyni Horusa, jednej z najlepiej zachowanych świątyń starożytnego Egiptu, trwa kilka minut. O 6, gdy obiekt jest otwierany, chodzimy jako jedna z pierwszych grup i to jest ten moment. Cudownie oświetlona, wyłaniająca się z mroku, majestatyczna, najlepiej zachowana spośród tych, które zwiedzamy i w dodatku na razie jeszcze bez tłumów. Świątynia Horusa, Boga Sokoła. Przed nami wspaniale zachowany pylon, mający 36 metrów wysokości, aż trudno uwierzyć, że na przestrzeni wieków świątynia została zasypana przez nawiewany pustynny piasek na wysokość 12 metrów. Miejscowa ludność budowała domy bezpośrednio na terenie dawnej świątyni, rozpalając ogniska, stąd być może te poczerniałe stropy i kapitele kolumn. W 1860 roku Auguste Mariette, francuski egiptolog, rozpoczął prace mające na celu odsłonięcie świątyni w Edfu spod warstw piasku. Podziwiamy ogrom tej świątyni, pamiętając o profesorze Kazimierzu Michałowskim, który prowadził tu wykopaliska archeologiczne jeszcze przed II wojną światową. Po powrocie na statek udajemy się na śniadanie, które przerywamy, wiedząc, że właśnie teraz mamy jedyną okazję, by spojrzeć na Edfu. Miasto położone na zachodnim brzegu Nilu, niemal w połowie drogi między Luksorem a Asuanem. Pośród niezliczonych statków nasz wzrok przyciąga nagle on. Statek, którym płynęła słynna autorka kryminałów Agatha Christie, Sudan. Jest on pamiątką po czasach początków rejsów statkami po Nilu. Choć na luksusowych jednostkach podróżowali już faraonowie czy słynna Kleopatra z Cezarem, to początki wycieczek po rzece to XIX wiek. Najpierw były to statki o napędzie żaglowym, dahabije, które po dziś dzień można zobaczyć na Nilu. Podczas naszego rejsu napotykamy je wiele razy, często holowane w górę rzeki, bo podróż na żaglu byłaby zbyt długa. Dopiero statki o napędzie parowym umożliwiły regularne wycieczki w górę i dół rzeki. Pojawiły się one w latach 70. XIX wieku za sprawą brytyjskiego przedsiębiorcy Thomasa Cooka. Choć na początku XX wieku pojawili się też inni armatorzy, to właśnie statki Cooka dominowały na Nilu. I to na nich pojawiły się pewne obyczaje, które przypadły nam do gustu, jak popołudniowa kawa lub herbata z ciasteczkami serwowana na górnym pokładzie. Jednym ze statków Thomasa Cooka był właśnie Sudan i to podróż nim zainspirowała Agatę Christie do napisania Śmierci na Nilu. Legendarny statek powoli znika pomiędzy innymi jednostkami i po chwili czeka na nas niezwykłe przeżycie. Jako jedyni pasażerowie na własnej skórze możemy się przekonać, dlaczego w tym momencie zalecany jest pobyt poza górnym pokładem.
Zbliżamy się bowiem do mostu w Edfu. Załoga każe nam się położyć na leżakach, a sam most w zasadzie moglibyśmy dosięgnąć ręką, tak nisko się znajduje nad poziomem Nilu. Po kilku chwilach zauważamy, że otacza nas szare, aż gęste od zanieczyszczeń powietrze i już wiemy, kto jest winowajcą. Płynąc do Luxoru, na prawym brzegu Nilu, mijamy olbrzymią hutę z dali. Dochodzi 9. Pokład statku jest jeszcze pusty, a my cieszymy się rejsem. Odwiedzamy także kapitana na mostku. Obserwujemy też swoisty wyścig statków płynących, tak jak nasz statek, do Luxoru. Żeby dotrzeć do Luxoru, trzeba przeprawić się przez śluzę w Eśnie i wszyscy się śpieszą, by w kolejce do śluzy stracić jak najmniej czasu. To najdłuższy odcinek podczas naszego rejsu. Można się opalać, skorzystać z basenu, zrelaksować. Podziwiamy widoki zarówno z górnego pokładu statku, jak i przez okno naszej kajuty. Nil, rzeka licząca ponad 6600 km długości, najdłuższa rzeka świata, po prostu zachwyca. Po 3,5 godzinach od wypłynięcia z Edfu docieramy do Esny. Teraz będziemy czekać na naszą kolej, by przepłynąć przez śluzę. Czekamy my i wiele innych statków. A wokół aż się roi odrzecznych handlarzy pamiątkami. Podpływają małymi łódkami, rzucają swój towar wprost na pokład, licząc, że znajdzie się kupiec. Są bardzo wytrwali. W międzyczasie nasz statek cumuje nad brzegiem Nilu. Możemy poobserwować, co dzieje się wokół. Po godzinie oczekiwania ruszamy w kierunku śluzy. Najpierw jednak musimy się przeprawić przez starą, nieczynną już śluzę, a dopiero potem przez nową. Spóźnieni idziemy na obiad, a potem cieszymy się ostatnim podwieczorkiem na pokładzie statku. Tuż przed 17 opuszczamy statek, który niestety dopłynął już do celu. I nie jest to centrum Luxoru, tylko miejsce tuż za mostem luksorskim, położone w odległości 8 km od centrum miasta. Coraz więcej statków cumuje poza centrum. Przypuszczamy, że jest to związane z niższymi opłatami i ograniczaniem liczby statków w centrum miasta. Ponownie, zamiast jak najwięcej czasu móc przeznaczyć na zwiedzanie, docieramy najpierw do sklepiku z papirusem o byle jakiej jakości. To kolejne miejsce stworzone dla turystów z mocno zawyżonymi cenami. Ale przynajmniej przed sklepikiem czuć inny klimat.
Ostatnią aktywnością tego dnia jest zwiedzanie świątyni w Luksorze. Luksor i sąsiedni Karnak, który odwiedzimy jutro, to starożytne Teby, które w szczytowym okresie rozwoju liczyły ponad 1 000 000 mieszkańców. Jest już późny wieczór. Pylony świątyni luksorskiej, znanej również jako świątynia narodzin Amona, są pięknie podświetlone. Świątynie Amona w Luksorze i Karnaku połączone są ze sobą Aleją Sfinksów o długości około 3 kilometrów. Aleja prowadziła wzdłuż Nilu do wielkich, szerokich na 65 metrów pylonów ustawionych przez Ramzesa II. Przed pylonami stanęły 2 obeliski. Ten brakujący już od 190 lat stoi w Paryżu. Z podziwem patrzymy na monumentalne posągi Ramzesa II. Za nimi świątynia ciągnie się na długości niemal 200 metrów. Przechodzimy przez dziedziniec Ramzesa II. Następnie przez wielką kolumnadę z 14 kolumnami. Dziedziniec Amenhotepa III. Salę hypostylową. I docieramy do najbardziej tajemniczego miejsca świątyni, do sanktuarium poświęconego trójcy bóstw tebańskich – Amonowi, Chonsu i Mut. To kolejna świątynia, którą przez wieki przykrywał piasek i gruz, a zaczęto odsłaniać dopiero pod koniec XIX wieku. Najbardziej zatłoczona ze wszystkich, które mieliśmy okazję odwiedzić. Zobaczcie sami, jak różne można mieć odczucia w tym miejscu. Rozpoczyna się nowy dzień. Dzień pożegnania ze statkiem i Nilem. Ale najpierw udajemy się na zwiedzanie starożytnych Teb zachodnich, miasta umarłych. Przejeżdżamy przez most luksorski na zachodni brzeg Nilu. Nasz pierwszy przystanek to kolosy Memnona, czyli posągi faraona Amenhotepa III, jedyna pozostałość po monumentalnej świątyni grobowej tego władcy, niszczonej przez wylewy Nilu i trzęsienie ziemi. Samotnie stojące kolosy robią ogromne wrażenie. Waga każdego z nich to około 720 ton. Zanim dotrzemy do świątyni Hatshepsut, musimy odbyć kolejną obowiązkową wizytę w sklepie. Tym razem to manufaktura alabastru. Show dla turystów zaprezentowany. Musimy przyznać, że tym razem nas trochę rozbawił, ale ceny wysokie jak zawsze. Zatem z ulgą i niecierpliwością ruszamy do miejsca z naszych marzeń, do świątyni Hatshepsut. Jesteśmy w Deir el-Bahari, w zakolu skalnym u podnóża urwiska płaskowyżu pustyni libijskiej. Meleksami podjeżdżamy do dolnej rampy świątyni. Jest 9:15. Słońce już mocno grzeje, choć styczeń jest najzimniejszym miesiącem w Egipcie. Wracam tu po ponad 20 latach. Tomek odwiedza Egipt po raz pierwszy. Cieszy nas, że wokół jest niewiele osób. Zupełnie inaczej odbiera się te niezwykłe miejsca bez poganiania i ścisku. Zaglądamy wszędzie, gdzie się da. Świątynia powstała w XV wieku przed naszą erą, jako świątynia grobowa królowej Hatshepsut. W
w znacznej części została wykuta w skale i składa się z 3 ułożonych kaskadowo tarasów, połączonych ze sobą rampami. Drugi taras został ozdobiony licznymi reliefami, przedstawiającymi sceny z życia królowej, która de facto była faraonem kobietą i przedstawiano ją jak każdego egipskiego króla ze sztuczną brodą. Od 65 lat do dziś działa tu polsko-egipska misja archeologiczno-konserwatorska utworzona przez profesora Kazimierza Michałowskiego, który odsłonił też pozostałości świątyni Totmesa III, następcy Hatszepsut. Po drugiej stronie góry leży Dolina Królów, miejsce spoczynku królów Egiptu. Z parkingu dla autokarów Meleksem podjeżdżamy do punktu kontroli biletów i rozpoczynamy zwiedzanie pierwszego z 3 grobowców. Ten model najlepiej pokazuje, jak usytuowane są komory grobowe w Dolinie Królów. Standardowy bilet umożliwia zwiedzanie 3 grobowców. Wejście do niektórych wymaga dodatkowej opłaty. Najpierw kierujemy się do pobliskiego grobowca Ramzesa IV z XX dynastii. Do komory grobowej systemem schodów i ramp prowadzi długi, prosty korytarz. Potem odwiedzamy grobowiec Meremptaha z XIX dynastii. To największy z grobowców, jaki zwiedzamy. Długie korytarze prowadzą w dół. Jego zwiedzanie wymaga odrobiny kondycji i dlatego nie jest polecany wszystkim. Na koniec wchodzimy do grobowca Ramzesa III z XX dynastii. Jego mumia została znaleziona w innej skrytce, a dziś znajduje się w Narodowym Muzeum Cywilizacji Egipskiej w Kairze. Wewnątrz jest naprawdę duszno i gorąco, a przecież Dolinę Królów odwiedzamy w najchłodniejszym miesiącu w roku. Oszołomieni tym, co zobaczyliśmy, wracamy na wschodni brzeg Nilu i wyruszamy w stronę największego zespołu świątyń i kaplic, kompleksu świątynnego w Karnaku. Dobrze, że to miejsce oglądamy na końcu naszej podróży wzdłuż Nilu, bo to największy kompleks świątynny starożytnego Egiptu i po jego zobaczeniu żadna inna świątynia nie wywarłaby na nas takiego wrażenia. Karnak leży 2,5 km na północ od Luksoru. W starożytności miejscowość była częścią Teb, a obecnie uważana jest przez wielu za część Luksoru, jako że obie miejscowości tworzą zwarty zespół miejski. W Karnaku znajduje się zespół świątyń wzniesionych w różnym czasie, poświęconych bogom tebańskim. Centralne miejsce zajmuje świątynia Amona-Re. To, co każdy zapamiętuje na całe życie, to wielka sala hypostylowa tej świątyni. Wyobraźcie sobie salę, która ma 102 metry długości i 53 metry szerokości, która kiedyś była nakryta kamiennymi płytami. Panował tu półmrok i tajemniczość. Jest wsparta na 134 kolumnach. Te najwyższe, o wysokości 23 metrów, zakończone są kapitelami w kształcie rozwiniętego kwiatu papirusu.
Kolumny niższe, ustawione w 14 rzędach, mają głowice w kształcie zamkniętych kwiatów papirusu. Ściany i trzony kolumn ozdobiono bogatymi reliefami. Na jednej z kolumn upamiętnił się nasz rodak. Bo zobaczcie. Za salą hypostylową znajdują się kolejne pylony oraz starsza część świątyni. Do kompleksu świątynnego należy także święta sadzawka. Przy niej za czasów Amenhotepa postawiony został pomnik wielkiego skarabeusza, który ma symbolizować odradzanie się i nowe życie. 7-krotne okrążenie skarabeusza ponoć przynosi szczęście. Świątynia Amona połączona była długą kamienną aleją sfinksów ze świątynią w Luksorze. To miejsce nas zachwyciło swoim rozmachem i tysiącami lat historii. Właśnie zakończył się obiad, a nasze walizki są pakowane do autokaru, którym za moment wyruszymy do Marsa Alam. Ale nie mogliśmy się pożegnać z Nilem bez wizyty na górnym pokładzie naszego statku Nile Carnival. Tak nam się spodobał ten rejs, że nie mielibyśmy nic przeciwko temu, by za dzień lub dwa wyruszyć w drogę powrotną do Assuanu. Ale to już przy innej okazji. Egipcie, do zobaczenia. Jesteśmy ciekawi, czy już byliście na rejsie po Nilu lub czy się wybieracie. Do kolejnego odcinka.